Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Jodna Rosmenda po tej stronie i zapraszam Was na omówienie kolejnych mechanik, które udało się zrobić przez ostatni około tydzień czasu. Pierwszą rzeczą jest trafienie krytyczne, coś czego wcześniej nie zrobiłem, a coś co jest teraz wymagane, żeby działał system VATS między innymi, którym się właśnie zajmuję. I pokrótce pokażę Wam jak to wygląda, kiedy wylosujemy obrażenia krytyczne. U góry po lewej macie dwie wartości. Ta wartość dolna pokazuje, jak wylosował się system ataku krytycznego. Zwróćcie uwagę, że liczba na chwilę nam mruga. 33 teraz się wylosowało, 99 i zamysł jest taki, jeżeli mając szansę na trafienie krytyczne 50%, dałem to taką wartość na potrzeby tego filmu, wylosuje się mniej niż ta wartość, bądź równa tej wartości, to wylosowane jest obrażenia krytyczne. Natomiast jeżeli ponad 50, jeżeli wylosuje się liczba ponad 50, obrażenia krytycznego nie ma. I teraz podchodząc sobie do takiej pani, uderzymy ją. Wylosowało się prawdopodobnie ponad 50, dlatego zadaliśmy zwykłe obrażenia w postaci 5 punktów. Jak widzicie, wylosowało się poniżej 50 i przeciwnik otrzymał obrażenia krytyczne. Tak jest napisane. Są to obrażenia w sumie 14, ponieważ zostały podwojone. Ok. Dobrze, to odnośnie obrażeń krytycznych. Jest też taka możliwość, jak zaatakowanie młotem i zadanie obrażeń krytycznych oraz obalenia. Przeciwnik oberwał krytycznie i został obalony. 25 punktów obrażenia. Obalenie trwa tyle, ile wcześniej ustalaliśmy. Oczywiście to tyczy się wszystkich broni. Ok. Pani dostała obrażenia krytyczne i na chwilę upadła i już nie wstanie. Jak widzicie, jest tutaj taka tajemnicza zielona linia. Ta linia oznacza, jaki jest zasięg broni. Przykładowo, nóż ma taki zasięg, a SMG automatyczne ma taki zasięg. Do broni dystansowych ten zasięg jest jeszcze troszeczkę wydłużany poprzez percepcję. I teraz tak, ta zielona linia podczas gry nie będzie widoczna, ale ona pomaga namierzyć systemowi VATS obiekt, który chcemy zaatakować. Jeżeli najedziemy, to postać podświetla nam się na zielono. I teraz mając 5 punktów akcji w zapasie, możemy wywołać menu VATS za pomocą spacji. I teraz mamy tutaj pierś 50%, w głowę zgodnie z oryginałem, wszystkie miejsca, w które ciężej jest trafić, wartości są obniżone zgodnie z oryginałem. Tutaj muszę troszeczkę poprawić wyświetlanie, ale dobra. Anulujmy sobie to. I teraz tak. Mamy ręczną broń palną na 50%. Walkę wręcz na 33%. Jeżeli podejdziemy blisko do oponenta, pokaże nam się szansa na trafienie. W piersi jest najłatwiej trafić, ponieważ mamy aż 33, czyli dokładnie tyle, ile mamy w walce wręcz. Oczywiście w głowę jeszcze ciężej, w oczy jeszcze ciężej. Wybierzemy w oczy. Nie trafiłeś. W oczy będzie bardzo ciężko trafić. W pierś również nie jest łatwo, ale udało się trafić. Spróbujemy zwiększyć walkę wręcz. I sprawdzimy, jak to będzie wyglądać. Trafiony. Oczy.
krytycznie oberwał. To jest pierwsza część systemu VATS. Cały czas nad tym pracuję. W ciągu przyszłego tygodnia staram się zrealizować stany, które będzie wywoływać atak, na przykład w oczy, w głowę, w pachwinę. Muszę dowiedzieć się, poczytać troszeczkę, jakie to odzwierciedlenie miało w grze oryginalnej, bo to trzeba to jakoś mądrze rozegrać, bo przykładowo, jeżeli trafimy w jedną nogę i w drugą, to postać będzie wolniej chodzić na przykład. Jeżeli w prawą i lewą rękę, to jego celność będzie znacznie osłabiona. Jeżeli w oczy, to jego zasięg będzie widzenia osłabiony i na pewno też celność poleci na łeb, na szyję. No przykładowo, jeżeli oberwie w głowie albo w pachwinę, to może jego punkty ruchu będą zmniejszone, punkty akcji. Zamiast mieć 8 na 8, to będzie miał możliwość zregenerowania ich na przykład do 6 maksymalnie. Także zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. I mam do Was pytanie jedno. Czy taki system, zakładając, że nie widać tej zielonej linii, którą teraz widzicie, czy odpowiada Wam taki system, że nawet jak najedziemy kursorem, to od razu nam się podświetla postać? Czy powinniśmy najpierw przytrzymać spację, teraz przytrzymuję, i dopiero wtedy jak najedziemy, mamy możliwość podświetlić? To jest druga opcja. Dajcie znać, jakbyście to widzieli. Dla mnie jedna i druga wersja jest w porządku, ale być może Wy macie jakieś trafne sugestie, jak to zwykle bywa. Fani mają dużo trafnych sugestii. Bardzo dziękuję za uwagę. Jak widzicie, projekt idzie do przodu. Dziękuję za wszystkim patronom, którzy ostatnio dołączyli. Super, bardzo się cieszę, że doceniacie moją pracę. Ja się biorę do pracy, bo jest jeszcze dużo fajnych rzeczy do zrobienia. Do następnego materiału. Cześć.